BOOM! Moi drodzy widzowie, teraz, właśnie dziś nadeszła ta wiekopomna chwila, ten niezapomniany dzień, w którym rozpakuję, ułożę i zrecenzuję dla Was ten cudowny zestaw. To jest chyba recenzja, na której jestem najbardziej szczęśliwy i najbardziej podekscytowany tym, że tą właśnie recenzję zrobię. Nie mogę się doczekać, aż ta lokomotywa stanie na moim cudownym ekspozytorze i urozmaici moją kolekcję. Tak więc ja zabieram się za odpakowanie tego kolosa i zaczynajmy recenzję. Swoją drogą to opakowanie trochę waży, więc odpakowanie już tego będzie dość problematyczne, tym bardziej, że pudełko jest dość ciężkie. Ale poszło jak spłatka. I czas dowiedzieć się, co na nas czeka w środku. Wow. Aż mi się na biurku nie zmieściło wszystko. No kurczę, jest to, że tak się wyrażę, kupa kloca. Mamy dwie instrukcje, do lokomotywy i do tendra prawdopodobnie. Nie, chyba jakoś inaczej jest ta instrukcja skonstruowana, nieważne. Mamy tutaj bardzo... O, jest jeszcze trzecia instrukcja. Dużo woreczków. Muszę się z tego trochę odplątać, więc zaraz do Was wrócę. Wróciłem do Was. No jest tutaj tego dość sporo. Mamy 8 różnych woreczków, z czego 8 to już jest sama podstawa oraz figurki dla naszej lokomotywy, ale to oczywiście na samym końcu. Dostajemy 5 prostych torów oraz pozostałe 7 ogromnych woreczków i 4 instrukcje, tak jak już wspomniałem wcześniej. No, składanie tego na pewno zajmie mi więcej niż jeden wieczór, ale dzisiaj na pewno zacznę układanie tej cudownej lokomotywy. Oczywiście od woreczka numer 1. Ja go rozpakuję i znów widzimy się za chwilkę. No dobrze, moi drodzy, jak widzicie, całe moje biurko właściwie zapełniło się w tej chwili czarnymi klockami z zawartością pierwszego woreczka. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim znajdziemy tutaj oznaczenia polskie oraz tutaj widzimy niemieckie, Deutsche Reichsbahn. Dużo jest wydrukowanych klocków, zrobionych specjalnie widocznie dla tej lokomotywy, więc trzeba przede wszystkim ten zestaw składać uważnie, ponieważ na pierwszej stronie pierwszej instrukcji widzimy znak Be careful, notice the difference, gdzie jest bardzo dużo różnych klocków, które wyglądają łudząco podobnie. A więc, moi drodzy, ja w tej chwili jestem wręcz zmuszony oddać się tej przyjemności składania tego cudownego modelu, a my widzimy się niebawem. Lokomotywa parowa w skali 1:35 składa się z 2623 elementów, a w Deutsche Reichsbahn służyła od 1942 roku i gdzieniegdzie służy do dziś, co uwidacznia, jak ponadczasowy jest to wynalazek. Rozpędzała się ona do 50 km na godzinę, a załogę stanowiły 3 osoby. Była ona najczęściej produkowaną Kriegslokomotiven, wojenną wersją DRG-50. Została ogołocona z niektórych zbędnych dla jej wojennego charakteru elementów. Po wojnie lokomotywy trafiły głównie do Związku Radzieckiego i krajów komunistycznych, stąd też jej polskie oznaczenia. Ponieważ wersja klockowa tej lokomotywy charakteryzuje się tym, że możemy albo wybrać sobie oznaczenia niemieckie, albo właśnie polskie powojenne. A więc jestem. Witam Was z powrotem, tym razem w bluzie, po 5 dniach, bo dokładnie wtedy nagrywam tą recenzję. Jak już widzicie, przede mną stoi istne cudo i tak naprawdę zrecenzowanie tego jest tylko formalnością, bo doskonale znacie mój werdykt. Ale mimo wszystko trzeba ten zestaw szczegółowo opisać. Zacznijmy od tego, że ja nie mam tutaj podstawki, ponieważ klocki, które są na niej przeznaczone, ja przeznaczę na delikatnie inny cel, ponieważ buduję już dioramę po części kolejową z okresu II wojny światowej, która wymaga większej ilości klocków. Podstawka sama w sobie nie jest taka skomplikowana. Dostajemy 5 elementów torów, które widzieliście przed chwilą, plus nazwę, która jest wygrowerowana takim, powiedzmy, że złotym kolorkiem, gdzie jest piękna nazwa oraz informacja o skali, w jakiej ten pojazd jest zrobiony. W zestawie dostajemy też 2 figurki polskiego oraz niemieckiego kolejarza, o których więcej mówię w szorcie, którego prawdopodobnie przypnę gdzieś pod tym filmem, więc figurki sobie zostawię. Wy w tej chwili na ekranie widzicie ich dokładne zdjęcia. I przejdźmy już do samej w sobie lokomotywy, która jest ogromna,
ponieważ ma ponad 60 cm długości. Jeżeli chodzi o budowę, to przede wszystkim ostrzeżenie dla wszystkich, abyście lokomotywę bardzo dokładnie składali, jeżeli chodzi o jej podwozie i cały mechanizm jezdny, który znajduje się w środku, ponieważ tam wszystkie te rurki, które służą do wkładania kółek, muszą być w kształcie plusika. Muszą być ładnie ułożone równo, bo inaczej nie będziecie w stanie skończyć tego mechanizmu i będziecie się tylko denerwować, tak jak zrobiłem to ja, bo stwierdziłem, że to jest jakieś nieistotne. Okazało się to dość sporym błędem. Jeżeli chodzi o klocki, które zauważyłem w trakcie budowy, to oczywiście masa klocków z oznaczeniami polskimi i niemieckimi. Te niemieckie widzimy m.in. tutaj oraz w kilku innych miejscach, chociażby na tędrze. Do tego nowe koła, co jest, wydaje mi się, że oczywistym faktem. Są ich 3 rodzaje. Jeden jest tutaj, to są małe kółka przednie. I tutaj 2 rodzaje kół. Jedne to są takie z dodatkową wypustką, aby lokomotywa trzymała się na torze, a reszta po prostu ma wyglądać i one w rzeczywistości nawet nie dotykają torów. Do tego wszystkiego oczywiście szyby oraz fantastycznie wydrukowane klocki z drzwiami do kabiny maszynisty. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia odnośnie składania, to do tego jeszcze należy dorzucić kabelki, które tutaj widzimy, nie wiem jak to profesjonalniej nazwać, ale te kabelki, one są gumowe i dość miękkie, więc uważajcie jak je składacie, ponieważ mogą one wyjść dość problematyczne i naprawdę zwracajcie uwagę na to, co jest napisane w instrukcji, ponieważ to jest bardzo ważne, jak będzie wyglądał efekt końcowy, ponieważ one z jednej, jak i z drugiej strony modelu są ułożone nieco inaczej, więc na to należy zwracać uwagę. Sam pojazd składamy różnymi dużymi elementami, na przykład w pierwszym woreczku robimy kabinę maszynisty i tak dalej, i tak dalej. Do wspomnianej kabiny maszynisty możemy zajrzeć m.in. poprzez zdjęcie tejże klapy. O, właśnie w ten sposób. Klapę można sobie odłożyć i co widzimy w środku? Przede wszystkim 2 miejsca, palenisko, które jak najbardziej się otwiera oraz dużo przełączników, wichajstrów, dźwigni, przełączni, przełączników i innych takich elementów. Na zewnątrz z kolei widzimy ogrom dołączonych do tego zestawu detali, które widzimy między innymi w tej części lokomotywy i wcale nie są one tak oczywiste dla tej skali. To wszystko dopełnia tego klimatu i sprawia, że lokomotywa wygląda po prostu fenomenalnie i nie jestem w stanie się z tym nie zgodzić. Ale teraz ona przejedzie sobie na bok, a na warsztat weźmiemy sobie tender. Tender, czyli profesjonalnie jest to po prostu wagon, który ma dostarczać do lokomotywy węgiel, czyli jego paliwo. Tender jak to tender ma być funkcjonalny i jest w miarę prosto zbudowany. Jest to duży kloc z delikatnie zaostrzonym kształtem, z dużym pojemnikiem na węgiel, gdzie widzimy fajną strukturkę tego węgla ułożonego w środku. 2 wózki 4-osiowe, cały tender jest 4-osiowy, które są dość proste w budowie, naprawdę nie są one skomplikowane i nie przyprawiają nas o dodatkowe emocje. Sam tender jest tylko w wersji Executive, ale zapewniam Was, że warto go dokupić, ponieważ lokomotywa bez tendra nie jest tak naprawdę gotowa, nie jest skończona, nie jest pełna. Ja uważam, że ta lokomotywa wraz z tendrem jest jednym z najlepszych, żeby nie powiedzieć, że najlepszym zestawem kobi, jaki został kiedykolwiek wydany. Naprawdę uważam, że jeżeli jeszcze jej nie kupiliście, to warto ją zamówić, aby po prostu cieszyła Wasze oko, bo naprawdę za każdym razem jak na nią patrzę, to jestem po prostu w niebo wzięty. Moje 900 zł, które wydałem na ten zestaw, naprawdę nie poszło na marne, ponieważ za 2600 klocków, które dają nam taki efekt, naprawdę warto zapłacić tę cenę, a krążą plotki, że ten zestaw powoli znika i kurczą się jego zasoby, więc warto go zamówić jak najwcześniej. A ja z tą myślą Was zostawię. Z czystym sercem jestem w stanie polecić tą lokomotywę i jeszcze raz zachęcam Was do kupienia jej. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca i widzimy się w przyszłych materiałach. Do zobaczenia i cześć!